Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Dobry wieczór, Piotr Czaban, Czaban robi raban, na żywo, Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne. Dzisiaj program poświęcony artykułowi, który Gosia Tomczyk, Małgorzata Tomczyk, mówię Gosia, ponieważ znamy się z Gosią już od dłuższego czasu, jesteśmy na łączach w związku z tym, co się dzieje na pograniczu. No i Gosia napisała artykuł w Gazecie Wyborczej, który, że tak powiem, musiałem przeczytać kilkakrotnie i sprawdzić rzeczywiście, że to ta Małgorzata Tomczak, którą znam, napisała ten artykuł. Sporo o nim mówi i środowisko aktywistyczne. Prawica wzięła sobie też ten artykuł na tapetę, ciesząc się, że w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy. I tak jak Małgorzata Tomczak pisze, tak właśnie wcześniej, między innymi na przykład prawa strona też twierdziła, że jest w związku z tym, co się dzieje na pograniczu białoruskim. Gosia miała wystąpić w tym programie. Od poniedziałku zapraszałem ją do udziału w programie na żywo. Początkowo była taka zgoda Gosi, później poprosiła, by program nagrać. Dzisiaj o godzinie 12 mieliśmy takie nagranie i po 40 minutach rozmowy Gosia stwierdziła, że kończy to spotkanie ze mną i nie zgadza się na publikację rozmowy, którą z nią nagrywałem. Ja szanuję, Gosia ma do tego pełne prawo, ale chciałbym się po prostu odnieść do tego, o czym i jak napisała. Super by było, gdyby można było to zrobić wspólnie z autorką tego artykułu, a ponieważ jej nie ma, pomyślałem, że dobrze by było, żeby ktoś był ze mną na antenie podczas tego programu, ktoś, kto w sposób racjonalny, spokojny może też ocenić i wiem, że ta osoba, którą za moment wam przedstawię, z jednej strony mówiła, że to dobrze, że taki artykuł powstał, ale oczywiście też do tego artykułu ma swoje uwagi. Mówię o Kamilu Sylerze, który właśnie już jest razem z nami. Dobry wieczór, Kamilu. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, Kamil, że można też na ciebie liczyć i tak jak ci mówiłem i też jak mówię naszym widzom, zaprosiłem ciebie po to, żeby w spokojny sposób, bez złości, bez żadnej agresji, której nie brakuje tutaj na pograniczu, mówiąc o trudnych tematach, zatrzymać się nad tym tekstem Małgorzaty Tomczak z Gazety Wyborczej z poniedziałku, przeanalizować go i wyjaśnić z naszej perspektywy, jak my to odbieramy. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Zacznę tak samo jak podczas rozmowy z Gosią, od samego początku. A początkiem tego artykułu jest chociażby tytuł w linku, który prowadzi do tego artykułu i który jak gdyby narzuca już jakąś interpretację tego, co dalej możemy przeczytać. Tytuł tego linka to: a co jeśli dla migrantów to lepiej, że Straż Graniczna przerzuca? A co jeśli dla migrantów lepiej, jeżeli Straż Graniczna przerzuca? Chodzi o pushbacki, o wywózki do lasu, na Białoruś. Robią to Białorusini. Powtarzaliśmy to już od dawna z ludźmi w kierunku Polski, a Polska na mocy rozporządzenia MSWiA robi to samo. Mówi o odstawianiu do linii granicy, a w praktyce to wygląda tak, że ludzi się wyrzuca. Część z nich tego nie przeżywa. Część oczywiście przeżywa, ale część nie. Ludzie też cierpią. Mają amputacje po wyrzucaniu do lasu zimą na przykład. Robimy pogrzeby tych ludzi w Polsce, którzy też umierają. I po prostu w ogóle samo rozpatrywanie tego, czy pushback może być jakimś
pomysłem, no bo a co jeśli dla migrantów jest lepiej? Gosia przytacza w artykule przykład chłopaka, który wraz z braćmi wędrował do Niemiec. Braciom udało się bezpośrednio przez Polskę przejść do Niemiec, w Polsce nie byli zatrzymani. On został w Polsce, trafił do szpitala i jego procedura azylowa rozpoczęła się w Polsce. Później, gdy wyszedł z ośrodka, pojechał do Niemiec, ale na mocy prawa tego dublińskiego tak zwanego, czyli mówiącego o tym, że zawracamy cudzoziemców do państw, do których zgłosili się po azyl, a Polska była w przypadku tego chłopaka tym pierwszym krajem i został zawrócony do Polski. I w momencie, tak jak opisuje Gosia, gdy jego bracia w Niemczech już prowadzili normalne życie i już sobie jakoś się układali, on tutaj wciąż był w zawieszeniu, nie mógł do tych Niemiec normalnie pojechać, do nich. I z tego, co mówi Gosia, trochę tak się zastanawiał, czy nie lepiej by było, gdyby Polacy go jednak wyrzucili na Białoruś, a on później spokojnie mógłby gdzieś tam próbować po raz kolejny przejść. I to miało być początkowo tłumaczenie tego tytułu. Przypadek jednej osoby, która być może jest w depresji, bo wiemy, jak ludzie się czują na granicy, która jest w emocjach i nawet jeżeli by tak świadomy ktoś stwierdził, lepiej, żeby mnie wyrzucono do lasu na Białoruś, to my to wiemy, że to się wiąże z zagrożeniem zdrowia i życia. I nawet jak ktoś tak mówi, to nawet jeżeli moim zdaniem, Kamil jest prawnikiem, nie przedstawiłem, aktywistą, mieszka na Podlasiu, pomaga od samego początku. Kamil wymyślił zielone światło w domach na Podlasiu dla tych, którzy szukaliby pomocy gdzieś na podlaskich wsiach, w podlaskich miejscowościach. To nawet strażnik graniczny na prośbę kogoś, wyrzuć mnie do lasu gdzieś tam, to nie powinien tego robić, tym bardziej, że Wojewódzki Sąd Administracyjny już orzekał kilkakrotnie, że pushbacki są nielegalne. I postawienie takiego pytania, a co jeśli dla migrantów to lepiej, że Straż Graniczna przerzuca, mnie już oburza. I uważam, że to jest nieuczciwe. O czym też powiedziałem Gosi, ponieważ w artykule, o co też pytałem Małgorzatę, nie ma dla kontrastu, dla równowagi, dla tej rzetelności dziennikarskiej pokazania przykładu, czym może się skończyć taki pushback, czym się kończył w Polsce i na Białorusi. 66-letni Syryjczyk w grudniu, 19 grudnia ubiegłego roku został wyrzucony na Białoruś przez Straż Graniczną w Bobrownikach. Kilka dni później został odnaleziony martwy, nie przeżył zimy, nie przeżył tej wywózki. Można było chociażby taki jeden przykład pokazać w artykule, uważam, żeby czytelnik miał pełny obraz sytuacji. Czyli, że Straż Graniczna niektórych zatrzymuje, pomaga im, wiezie do szpitala, ratuje. Też takie przypadki były odnotowane, ale w większości dziesiątki tysięcy razy wyrzuca tych ludzi na Białoruś. Nie na przejściu granicznym, nie przekazując ich białoruskim pogranicznikom w porozumieniu, ale robi to w taki sposób. Jeszcze może, zaraz przejdziemy do Kamila, zobaczmy, jak wygląda początek tego artykułu. Jeszcze może tylko do tego linku, bo z Gosią o tym rozmawiałem. Oczywiście nie mogę pokazać tego nagrania, ale w trakcie tej rozmowy, ale mogę opowiedzieć o tym, co powiedziała Gosia. Gdy też ja przedstawiłem swoje argumenty, Gosia przyznała, że to nie ona nadała taki tytuł. I protestowała przeciwko temu, żeby ktoś właśnie w taki sposób, jakiś redaktor, podlinkowywał i nazywał link do tego artykułu. Ale ja powiedziałem Gosi, że słuchaj, że ten redaktor odebrał ten tekst, podobnie jak ja na przykład, gdzie po prostu jest tam takie rozważanie w tym artykule na temat tego, czy może jednak te pushbacki, co jeżeli nie pushbacki? Ale w ogóle rozważanie. Co jeżeli, jaki inny może być zamiennik tego, żeby skazywać ludzi na zagrożenie zdrowia i życia? Ja po prostu
Mnie to oburza, bo po ponad 2 latach walki z tym, tłumaczenia ludziom, że wywózka jest nieludzka, nielegalna i powoduje śmierć. My po prostu w ogóle rozważania takie mi nie przychodzą do głowy. A Gosia na początku swojego artykułu pisze: rodziny z dziećmi, wykształcona Afganka, ciężarna kobieta, osoby takie jak w filmie Holland są na granicy wyjątkami. To jest jak gdyby chyba ten tytuł taki już kolejny nadany i tekst zaczyna się pierwszym akapitem. Po 2 latach pisania o migracji i kryzysie na granicy nie mam wątpliwości, że wytwarzamy fałszywą wiedzę. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest od 2 lat prezentowany w 2 narracjach. Tej otwarcie antyimigracyjnej i odwołującej się do bezpieczeństwa oraz tej humanitarnej, skupionej na łamaniu praw azylowych i często nawiązującej do zagłady. Tak, otwarcie antyimigracyjnie to politycy i rządowe media smagały społeczeństwo i dehumanizowały ludzi tych, którzy tutaj się pojawiali. A ta druga narracja, humanitarna, skupiona na łamaniu praw azylowych i często nawiązującej do zagłady, to tutaj ja rozumiem, że my się mieścimy w tym Kamilu, ale oczywiście, no tak jak Kamil wiem, że pracował nad projektami, nad ustawami, tak, nad projektami ustawy, która mogłaby jakoś załatwić ten problem, tak samo ja pokazywałem 2 strony medalu. I ten drugi dyskurs, pisze Gosia dalej, funkcjonujący wcześniej głównie w relacjach aktywistów i niektórych mediów, w ostatnich miesiącach cementują książki Mikołaja Grünberga „Jezus umarł w Polsce” i film „Zielona granica”. Oba utwory mają charakter interwencyjnej publicystyki z jasnymi diagnozami i wytycznymi. Dzieje się zło, rasizm zabija, mamy krew na rękach. Ja sam mówiłem w Polsacie na żywo, że mamy krew na rękach, tylko my próbujemy tę krew zmyć. Także ja też te słowa biorę do siebie. Powtarzałem w ogóle zdanie, które usłyszałem od Agaty Kluczewskiej z Popchu. Autorzy, czyli tutaj Agnieszka Holland i Grünberg, nie ukrywają, że mają nami wstrząsnąć. Po przetrawieniu tych historii mamy iść i zrobić coś, by się nie powtórzyły. Reakcja powinna mieć miejsce natychmiast, bo to wciąż się dzieje. Ja sam tak mówię często, pewnie ty, Kamilu, też. Ludzie umierają, ludzie zamarzają, proszą o pomoc, pushbacki się nie kończą. Często mam łzy w oczach, kiedy o tym mówię, zwłaszcza kiedy wychodzę z lasu po udzieleniu po raz kolejny pomocy komuś. No i Gosia pisze: obawiam się, że jeśli ktoś faktycznie wstanie z fotela, by tę rzeczywistość zmieniać, to jej nie znajdzie. Kamilu, czy ty nie widzisz i nie widziałeś tej rzeczywistości pokazanej w filmie Agnieszki Holland? No, w książce Grünberga sam też występujesz. Mhm. No to jest... No wziąłeś na warsztat ogromny temat, bo to jest rozważanie tego, to jest rozważanie nad tym, co to jest prawda, czyja prawda jest prawdziwa. Tutaj ten tytuł twój, tego programu, czyli czy kto fałszuje rzeczywistość na granicy, tak tutaj trochę parafrazuję ten tytuł. Można uzupełnić jeszcze mnóstwo innych pytań. Ja z kolei napisałem ten tytuł na podstawie tego, co napisała Gosia. Gosia stwierdza wprost, że po 2 latach pisania o migracji i kryzysie na granicy nie mam wątpliwości, że wytwarzamy fałszywą wiedzę. Później się odwołuje i wskazuje, że za tym też stoją aktywiści. I my. No nie można odrywać tego pytania kto i w ogóle czy ktokolwiek fałszuje od pytań dlaczego fałszuje, jakie są powody, jakie są źródła ewentualnego fałszu, bo tutaj są różne podmioty i osoby, które fałszują przekaz graniczny i one mają różne motywacje i różne są tego powody. Na przykład choćby przykład tej Eileen czy Eileen, która jest podana w artykule, dziewczynka, która zaginęła. No tak, jeżeli mogę się od razu zatrzymać na tym przykładzie. Przepraszam, Kamil, że ci wejdę, ale to też mnie, że tak powiem, utkwiło w głowie, bo mówiąc o naiwności, o tej fałszywej narracji, podaje przykład Gosia w artykule tej dziewczynki, Eileen. Przypomnijmy, zimą, ja pamiętam, że to chyba było minus kilkanaście stopni, była zmiana medyków na granicy. Byli wcześniej medycy na granicy, a później zmienili ich inni lekarze i byli chyba na pierwszym swoim dyżurze.
jeżeli dobrze pamiętam, a staram się pamiętać tę historię, i to była chyba ich jedna z pierwszych interwencji. I mieli spotkać na swojej drodze małżeństwo zimą i to małżeństwo powiedziało im o tym, że zostało zagubione dziecko, córka, nie mieli zdjęcia, jakiejś dokładnej lokalizacji, ale prosili o pomoc w poszukiwaniach. I wtedy wszystkie media pisały o tym. Większość mediów pisało o tym. Pisało też o tym Okopres. I ja pamiętam, wtedy pracowałem w TVN24 i wydawcy do mnie zadzwonili z pytaniem, co ja o tym sądzę. Co możemy zrobić w tym temacie. Pamiętajmy, że wtedy była strefa stanu wyjątkowego, nie można było tego normalnie weryfikować, nie można było pójść z kamerą na legalu i to sprawdzić. I ja, opierając się na swoim doświadczeniu, to był początek tego kryzysu, pierwsza zima, ale pamiętajcie widzowie, ja kilka lat wcześniej brałem udział w akcji Uwolnić Omara. Wyciągaliśmy z Karoliną Bacą-Pogorzelską syryjską rodzinę. I miałem doświadczenia z tamtego okresu i mój telefon przez prawie pierwszy rok kryzysu na pograniczu był też jednym z kilku telefonów alarmowych, na który pisali ludzie z prośbą o pomoc. I ja musiałem weryfikować. I ja wiedziałem, kiedy ktoś pisze naprawdę, jakby starałem się, że naprawdę ma problem. I kiedyś, ale zawsze z dystansem podchodziłem. Na początku z dystansem, teraz też podchodzę z dystansem, ale nie lekceważę żadnego sygnału. I kiedyś też rozmawiałem z takim jednym Irakijczykiem, który prosił mnie o pomoc. I mówię, jak ja mam mu wierzyć w to wszystko, co mówisz? A on powiedział mi, proszę pana, mister, człowiek ratując swoje życie, powie wszystko. Wtedy był mróz. Zastanowiło mnie to, że nie mieli lokalizacji, że brakowało im w telefonie zdjęć dziecka. I ja już wtedy nie wierzyłem w tę historię. Oczywiście szanowałem to, że ludzie, których znam, poszli i szukali, bo później były też takie historie, które były lekceważone przez służby na przykład. I szliśmy później i w tym miejscu niedaleko, gdzieś nieopodal, znajdowaliśmy ciało, czyli był naprawdę człowiek, który potrzebował pomocy, a jego zgłoszenie zostało zlekceważone. Tak tutaj wolontariusze, aktywiści poszli szukać, nie było tego dziecka. Ale ta historia posłużyła Gosi w artykule do pokazania naiwności aktywistów, którzy twierdzili, nie mieli doświadczenia jeszcze w weryfikowaniu też tych informacji i trudno kogoś winić, że po prostu poszedł za głosem i zaczął szukać tej dziewczynki, poinformował media, chciał zaangażować aktywiści pewnie chcieli zaangażować policję, żeby te poszukiwania były szeroko prowadzone. I Gosia podaje to jako przykład. I ja uważam, że trzeba mówić. Można o tym mówić. Można o tym mówić, jak najbardziej. Pokażmy, że tak też to wygląda. Ale dlaczego nie pokażemy równolegle, że na przykładu Machlet w tym samym artykule, który jest jakąś odrębną historią. To, że Gosia kiedyś pisała może o Machlet, o kimś innym, ten artykuł krąży jako oddzielny byt. Jeżeli piszemy, że z jednej strony aktywiści byli naiwni, to dlaczego nie napiszemy, że z drugiej strony to aktywiści na przykład nie byli naiwni i alarmowali, prosili o pomoc służby. Służby nie pomagały, aktywiści szukali sami. Niektórzy hejtowali mnie w środowisku aktywistycznym za to, że właśnie szukałem tych zmarłych, zaginionych, bo po co, bo na co, bo to niebezpiecznie, bo tego. A później znajdował się taki trup. I to też jak Mirek Mieńszewski powtarza, ratownik GOPR czy TOPR nie zlekceważy żadnego zgłoszenia. Nawet jak ktoś na szpilkach czy w klapkach wejdzie gdzieś na Giewont, na Śnieżkę z głupoty, to ratownicy GOPR nie patrzą, że ktoś to zrobił z głupoty, niech teraz płaci za to swoją cenę, tylko ruszają. A ile było alarmów bombowych zgłaszanych, że w szkole jest bomba, czy gdzieś jest bomba, wszystkich ewakuowano, bo policja, służby nie mogą lekceważyć żadnego sygnału, jeżeli gdzieś jest prawdopodobieństwo, że ktoś może potrzebować pomocy.
później następuje weryfikacja, ale posługiwanie się tylko tym jednym przykładem, nie pokazując też drugiej strony medalu, że to wygląda też w innych przypadkach inaczej, uważam, że jest nierzetelne i to jest swego rodzaju manipulacja. No jeszcze tutaj przypomnę Ci albo ewentualnie poinformuję po raz pierwszy, bo być może nie słyszałeś tego, nie mam pojęcia, że były takie sytuacje w 2021 roku, że byliśmy informowani o tym, że rodzice wypuszczają dzieci same w kierunku wiosek, w kierunku aktywistów, w kierunku straży nawet granicznej, jakiejś tam patroli, po to, żeby te dzieci były objęte opieką, bo mają większą szansę, żeby w tym kraju zostać. Taka misja samobójcza troszkę rodziców, bo oni się rozstają z dzieckiem, nie wiedzą, co się z nim stanie, ale puszczają je do przodu po to, żeby temu dziecku było lepiej. I to były informacje dosyć szokujące dla nas w tamtym czasie. Pamiętam, że nawet tutaj w miejscowości obok mojej miejscowości, to jest miejscowości Policzna, też pojawiła się taka plotka, że właśnie było dziecko samotnie puszczone w kierunku wioski po to, bo ma większe szanse, bo jest dzieckiem po prostu, bo łatwiej się pomaga takiemu dziecku, być może nie wyrzucą, no to jest dziecko, więc to był taki moment, kiedy jeszcze wszyscy wierzyli, że dzieci nie będą wypychane za granicę na Białoruś. Potem okazało się oczywiście, że dzieci też są wypychane na Białoruś, natomiast ten moment, kiedy otrzymujesz informację, że takie historie się dzieją, jest to coś nieweryfikowalnego, całkowicie, zupełnie. Takie historie nie zdarzyły się w naszym życiu wcześniej. Takie historie nie zdarzały się w Polsce też wcześniej. To są zupełnie jakieś takie historie wojenne. Nie wiesz, co z tym zrobić. Albo wierzysz, albo nie. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że na szali masz ludzkie życie czy zdrowie, a na drugiej szali jest ewentualnie rozważanie, czy jest to kłamstwo, czy nie, no to w pewnym momencie, jeżeli człowiek jest w takim nastroju, jakim my byliśmy w 21 roku, czy w 22 nawet, czyli że po prostu spanie z komórką przy uchu, wyjazdy nocne, na granicy gubienia się w puszczy, no to się wierzy w takie rzeczy po prostu. I to jest to, o czym zacząłem mówić. Ważne jest kto, jakie ma motywacje też tutaj. My przekazując być może czasami nieprawdę, działaliśmy w zupełnie dobrej wierze, dlatego że takie informacje dostawaliśmy od aktywistów innych, którzy słyszeli informacje od samych uchodźców i też od uchodźców, z którymi mieliśmy kontakt bezpośredni. Więc pytanie, kto fałszuje rzeczywistość, jest istotne łącznie z tą drugą częścią. Kto fałszuje i dlaczego? Czy ten fałsz wynika z tego, że jest jakieś przekłamanie, które po prostu się wdziera do tej narracji zupełnie bez świadomości i bez woli po aktywistycznej stronie? Czy jest to coś, co jest kreowane przez uchodźców, imigrantów? Bo oni też, wiadomo, powiedziałeś o tym. To jest jak tonący, który po prostu wciąga wszystkich pod wodę, próbując się uratować. Oni powiedzą wszystko, są też często manipulowani. Są też przepisy, o których ja często mówiłem i pisałem, które aż nawet, można powiedzieć, że nakłaniają do tego, żeby trochę podrasowywać swoją sytuację, bo wtedy można uzyskać pobyt w ośrodku strzeżonym, znaczy nie strzeżonym, tylko otwartym, nie w więzieniu. Więc te wszystkie elementy się składają na taką smutną w sumie rzeczywistość rozważania, kto, kiedy, dlaczego, po co. Na to często nie ma czasu. I też nie ma też klimatu do takich rozważań. Ten klimat jest dobry, jak się siedzi po prostu w bezpiecznym pokoju i coś się pisze, natomiast ten klimat jest zupełnie inny, gdy przychodzi wezwanie i człowiek nie wie, czy jedzie do osoby, która jest zdrowa, czy jest chora, czy jest mała, czy jest duża, czy umiera, czy nie. Nawet kwestie, to jeszcze dołożę jedną rzecz, jest też bariera językowa.
I to słynne broken leg, prawda? To jest ten przykład, który my często powtarzamy. To jest broken leg, czyli noga, która jest złamana, która jest otarta, która jest zwichnięta, która jest po prostu boląca, na której jest siniak. Wszystko to jest broken leg. I potem z tego wynikają takie rzeczy, jak już wynikały w historii właśnie kontaktów ze Strażą Graniczną, że jesteśmy my jako aktywiści obśmiewani po prostu i pokazywane są filmy, nagrania z interwencji straży, kiedy człowiek, który miał mieć tę broken leg, czyli nogę złamaną, okazuje się, że może chodzić. A chodziło tylko i wyłącznie o to, że on próbował mówić po angielsku i przekazywać komunikaty po angielsku, bo wydawało mu się, że będzie łatwiej, bo my jednak angielskim się posługujemy, a tymi innymi językami nie. I on przekazał w taki sposób, jak to umiał zrobić, więc po prostu... I Gosia tego kontekstu nie zamieściła. W jakich warunkach działają chociażby aktywiści. Ja przyznaję się, że jestem i aktywistą, i dziennikarzem i staram się te swoje doświadczenie, podobnie jak ty, Kamilu, prawnicze, wnieść w te działania humanitarne. Ja robię to z tym doświadczeniem dziennikarskim, lepszym, gorszym, to podlega ocenie widzów, czytelników, ale Gosia, pisząc o tej naszej naiwności, nie wspomina o tych wielu miesiącach obowiązywania strefy stanu wyjątkowego. Nie wspomina o tym, że dziennikarze, redakcje bały się wypuszczać dziennikarzy swoich. Nie wspomina o tym, że nie tylko te działania humanitarne spoczęły na naszych aktywistycznych barkach, ale też właśnie weryfikowanie tych informacji. A ja, o czym też Gosia nie wspomina, no jakże, przecież też twardo mówiłem, właśnie na antenie Polsatu wtedy. Do redakcji wszystkich apelowałem, nie tylko do Polsatu, do TVN-u też, do innych. Zapłaćcie swoim ekipom, żeby mogły wjechać do lasu, żeby mogły pójść do lasu z kamerami, żeby na własne oczy, nie tylko podstawiając mikrofon Michalskiej ze Straży Granicznej, czy nam aktywistom, ale niezależnie właśnie, dbając o tę rzetelność, żeby te ekipy dziennikarskie, reporterskie z kamerami na własną rękę poszły. Przecież ja tak robiłem. Zanim nie było Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, ja sam chodziłem do lasu. Sam. Nie brałem ze względu właśnie tego bezpieczeństwa ludzi, operatora ze sobą, który musiałby mieć włączoną lampę, dużą kamerę, te gałęzie głośniej by się łamały pod jego stopami. Ja chodziłem sam, żeby zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, żeby informować. I pisanie tylko w kontekście tej naszej naiwności też uważam, że nie jest w porządku. Wiem, że Gosia jest przed odbiornikiem, ogląda nas, też nawiązuje do naszej rozmowy. I dziękuję ci, Gosiu, że jesteś, że nas słuchasz. Ja bardzo żałuję, że udzielasz się tylko tam w komentarzach, że nie chciałaś na żywo, tak jak Kamil, usiąść i porozmawiać. Ja wiem, że to nie jest łatwa rozmowa. Ja nie chcę o tym w ogóle rozmawiać. Słuchajcie, mnie to męczy. Ja Gosię znam, szanuję, wiem, co Gosia przeszła. I wiem, skąd taki artykuł, co może być podłożem tego. I bardzo jej współczuję. I podobnie jak zastanawiając się czasami, co mogę opublikować, czego nie mogę opublikować, dla dobra nie tylko ludzi w drodze, dla dobra żołnierzy, dla dobra też kraju. Są takie tematy, o których nie mogę powiedzieć. Czasami są takie, o których myślę, że powiem za jakiś czas, bo też niektóre rzeczy wymagają weryfikacji. Zobaczcie, jak było z tym człowiekiem, który ukrywał się pod pseudonimem. Zaczęliśmy od tego. Wczoraj żołnierz, dziś tata. Przecież ja po naszym programie już wiedziałem, kim on jest, ale musiałem zebrać dowody twarde, żeby powiedzieć wam. No nie mogę sobie tak, prawda, strzelić z głowy, że to taki i taki. Trzeba to wszystko zweryfikować. I tutaj po prostu media generalnie, do których też siebie sam zaliczam, dały ciała, a aktywiści z lepszą, gorszą intencją, z większym, mniejszym doświadczeniem medialnym działali jak umieli. Wiemy, że niektórzy działali przemocowo. Wiemy, że są tacy aktywiści, którzy wydzwaniali do dziennikarzy, obstawiali ich, krzyczeli na nich i wpływali na redakcję, żeby to wyciąć, tamto wyciąć,
I dziennikarz taki był oszołomiony. No ale jak to? Nawet tego nikt, ten kto tak dzwonił i krzyczał, i wiemy dobrze kto to jest, i to też będzie opowiedziane, nawet nie potrafił tego uzasadnić w jakiś normalny sposób. I Gosia też padła ofiarą takiej przemocowości. Ja też. Ta sama osoba twierdziła, że na przykład okradam ludzi w lesie. Ta sama osoba mówiła mi, jeżeli będziesz trzymał z Hope and Humanity, czyli z Gosią Rycharską, z Zosią Krasnowolską, z dziewczynami, które pomagają zdalnie ludziom na Białorusi, uwięzionym w tym pasie, w tej systemie, no to koniec z naszymi relacjami, koniec, nic już nie dostaniesz od nas. Ta osoba myślała, że ja jestem uzależniony od jej jako źródła, jeżeli chodzi o informowanie o sytuacji na pograniczu. A ja w ogóle od tego nie byłem uzależniony i ode mnie się ta osoba odbiła. Po prostu nie miała na mnie żadnego wpływu, ale potrafiła innym wsiąść tak na głowę. I niestety miała jakieś poważanie, być może ma nadal, w grupie Granica i to powoduje zapewne oburzenie Gosi. I ta osoba też występuje i w książce Mikołaja, i z tego co się orientuję, była też konsultantką filmu i to może jedną z kilku i to może właśnie wywoływać ten niepokój w narracji Gosi. Ale to też trzeba jakoś umieć oddzielić. Jeżeli, Gosiu, piszesz o czymś, to moim zdaniem, to tylko moim zdaniem, trzeba pokazywać jedną i drugą stronę, tak? Jeżeli piszesz o tym, że aktywiści dali się nabrać w przypadku tej dziewczynki, to w innym przypadku nie dali się nabrać, błagali służby o pomoc, a służby nie poszły, jak ktoś zmarł. I tak to wygląda. A jeszcze tutaj Gosia to zdanie napisała, że tego, co, nie wiem, w książce Grünberga, to, co w książce Grünberga zostało opisane, czy pokazane w filmie Agnieszki Holland, no to jak ktoś będzie chciał zobaczyć to taką rzeczywistość, jeżeli wstanie z fotela, by tę rzeczywistość zmieniać, to jej nie znajdzie. Czyli to ja rozumiem, jak to odbierasz, Kamilu? Czy nie odbierasz tego tak, że to po prostu tego w ogóle nie ma, co było w filmie i w książce? To nie jest zarzut, no, że o tym rozmawialiśmy już w ciągu dnia dzisiaj. No tak. Takie hasło rzucam, że będę mówił to, co już mówiłem, żebyś sobie mógł zrobić herbatę w tym czasie. Nie mów. Chodzi o to, że twórca może sobie wybrać dowolny wycinek rzeczywistości. I to, że w tej chwili na granicy jest zupełnie inny rodzaj ogrodzenia niż u Agnieszki Holland w filmie. Jest to w tej chwili być może mniej filmowy, mniej taki przekonująco okrutny, bo to jest zgrabna, strzelista konstrukcja, która nie wygląda na bardzo jakąś taką niebezpieczną. Ale przypomnijmy tego człowieka wiszącego głową w dół na tym właśnie murze, co wzburzyło wszystkich. Przypomnijmy też śmierć Syryjczyka, który zmarł po upadku z tego muru. Tak. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek filmowe jakieś takie spostrzeżenia, to też jest tematem na pewno dla filmowców, tylko wyraźnie zaznaczmy, że scenariusz do filmu Zielona Granica powstawał jesienią, zimą pierwszego roku trwania tego kryzysu. I ten film był kręcony w pośpiechu. Tutaj też widzicie teraz, drodzy widzowie, materiał z odnalezienia człowieka, który przez tam ponad 8-9 dni był sam pozostawiony w rezerwacie ścisłym. Tego sobie nie wymyśliliśmy. Już był mur. Tego sobie nie I służby nie chciały po niego jechać. I kierowca karetki pogotowej, jak go po wielu godzinach ze strażakami przynieśliśmy, to on powiedział, że go nie zabierze do szpitala, bo on żyje. A nocy by nie przeżył. I Gosia pisze, zobaczcie, biegłem przez te bagna i tam po drodze omijam te koczowiska. Tam kilka dni wcześniej odnaleziono w tej rzece ciała Wasema i jego przyjaciela, zapomniałem imienia. Tych dwóch chłopaków pochowaliśmy kilka tygodni temu w Narewce. Na cmentarzu.
I tego nie ma. I Gosia pisze, że jeżeli ktoś wstanie z fotela, to tej rzeczywistości pokazanej w filmie Agnieszki Holland nie znajdzie. Gosiu, wybacz. Gosiu, wybacz. Ale to jest okłamywanie społeczeństwa. Ja tak uważam. Jeszcze dokończę myśl. Chodzi mi o to, że to, co się wydarzyło, to, co jest przedstawione w filmie Agnieszki Holland, w takiej wersji właśnie dosyć okrutnej, takiej drutowo-psiej, czyli rzeczywistość z XXI roku, to jest coś, co się wydarzyło naprawdę. I ja to porównywałem w rozmowie naszej do procesu karnego. Czyli, że na przykład jest ktoś, kto po latach funkcjonuje jako przykładny mąż i ojciec, sąsiadom mówi dzień dobry, jest grzeczny i nikt go nie podejrzewa o jakieś zbrodnie, a potem po 20 latach na przykład jest wygrzebana ta sprawa karna, toczy się przed sądem, są odświeżone rzeczy z jego życiorysu, które są wstrząsające. I Agnieszka zrobiła ten właśnie taki zabieg. Ona wyciągnęła tą rzeczywistość taką mocno właśnie drutowo-psią, która była czymś, co szokowało na filmikach. I pokazała, że ci ludzie, którzy w tamtym czasie byli właśnie tacy, ci ludzie, którzy używali tych psów, ci, którzy przepychali ludzi pod drutami, czyli w sposób zupełnie taki niehumanitarny, to jest w ogóle najsłabsze słowo w tym momencie. To ci ludzie, oni ciągle wśród nas są, oni pełnią służbę, oni są odznaczani, oni są podmiotem, chciałem powiedzieć podmiotem, który się pojawia w fajnym kontekście na rysunkach dzieci, które wykonują laurki w przedszkolach czy w szkołach. A Agnieszka przypomniała, że to, co się wydarzyło właśnie na jej filmie, to, co jest pokazane na jej filmie, to jest coś, co było prawdą. I miała do tego prawo. I rzeczywiście jest tak, że tej rzeczywistości się już nie zostanie, jak się wstanie z fotela i pójdzie na granicę. Nie ma aż takiego drutu, który leży jako jedyny, bo w tej chwili, być może w tej chwili już jest to, co powiedziałem, jest nieaktualne, bo ten drut się znowu pojawił na Ziemi i jest wyjątkowo niebezpieczny dla ludzi i zwierząt. W tym zakresie akurat artykuł się trochę zdezaktualizował. Natomiast chodzi mi o to, że to są elementy prawdy, które były wzięte właśnie na potrzeby filmu do pokazania, że ludzie, którzy noszą mundur, dopuszczali się takich właśnie rzeczy. I jest to zabieg, który można było zrobić, i Agnieszka z tego skorzystała. Licencja poetyka. To samo się właśnie dzieje potem w sądzie. Jest wygrzebane coś z życiorysu, pokazane publicznie i przypomniane, że ta osoba konkretna, jedna, druga, trzecia, piąta, dokonała takich właśnie rzeczy w takich właśnie warunkach. I nie wydaje mi się, żeby to było fałszowanie rzeczywistości. To, że jest inny rodzaj zapory i to, że w tej chwili służby postępują trochę inaczej, bo mają więcej na przykład elektroniki do wyboru, znaczy do dyspozycji i namierzają tych ludzi i odprowadzają ich w inny sposób, to jest zupełnie poza wszelką dyskusją, jest to oczywista rzecz, natomiast nie ma to znaczenia dla tego, jaki może być ewentualnie efekt tych działań. I to jest to, o czym powiedziałeś. Pushback może skończyć się śmiercią, kalectwem osoby, która jest wywożona. Nie ma żadnego zaczepienia w systemie polskim prawnym i to jest tutaj trochę przechodzę do rzeczy, która była dla mnie trochę, może nie oburzająca, ale właśnie zadziwiająca, że ten kontekst pushbackowo-prawny pojawił się w takim łagodnej wersji. Natomiast nie do pogodzenia są systemy prawne, które są w Polsce, system prawny, który jest w Polsce, z tym, co się pojawiło w 2021 roku w ustawodawstwie. Nie możemy tego wytłumaczyć tym, że w tym kierunku idziemy jako Unia Europejska. To ma się nijak totalnie do ustawodawstwa światowego na poziomie konwencji międzynarodowych, na poziomie takiego właśnie ustawodawstwa humanitarnego. Ta humanitarka szeroko pojęta
Nie sądzę, żeby dopuściła do tego, żeby te przepisy kiedyś się pojawiły w naszym prawie. Nie chcę mi się po prostu w to wierzyć. I jest też ten element, o którym pisałem wielokrotnie na Facebooku, te wszystkie akty, te wszystkie decyzje komendantów, ustawa o cudzoziemcach zmieniona w 2021 roku, to są rzeczy, które są oderwane od systemu prawnego po prostu. One wiszą w próżni. Nie da się na przykład dokończyć czynności, o tym też mówiliśmy dzisiaj sobie w naszych rozmowach, nie da się dokończyć czynności, które wykonują strażnicy, polegające na doprowadzeniu do granicy, nie da się ich zakończyć w sposób prawidłowy, ponieważ doprowadzenie musi zakończyć się w momencie, kiedy przejmuje to człowieka jakiś organ albo inny podmiot, a tego tutaj nie ma. W związku z tym strażnik, który rzeczywiście jest tak, że on nie musi tego prawa na sobie wykładać, on po prostu bierze je takie, jaki jest, dochodzi w pewnym momencie do takiego etapu, że jemu się kończą procedury. I on sobie musi te procedury na podstawie jakiegoś nielegalnego przepisu, który wytworzył minister Kamiński, on sobie musi je sam dopowiedzieć w sposób i w tym momencie wchodzi w nielegalność, bo on działa zgodnie z literą prawa, taki ma obowiązek. Jeżeli w momencie, kiedy wykonuje rozporządzenie Kamińskiego, kończy mu się ścieżka, po prostu mu się kończy, bo doprowadzenie do granicy jest jasno opisane w przepisach, jak się ma zakończyć, to on nie powinien tego doprowadzenia dokonywać w momencie, kiedy mu się kończy ścieżka formalna. A on to robi. I w artykule zupełnie nie ma tego kontekstu. Nie jest pokazane, że jest mowa o tym, zacytuję tutaj, to jest taki dla mnie szczególny fragment. Możemy skupiać się na sprzeczności jednej ustawy z drugą, ale nic z tego nie wyniknie. Oprócz kilkunastu wyroków sądu administracyjnego, na podstawie których być może pojedyncze osoby dostaną kiedyś odszkodowanie. Jeżeli sprzeczność polskich aktów prawnych stanie się problemem, to uzgodni się je na niekorzyść prawa azylowego. No to jest dla mnie w ogóle nie do przyjęcia stanowisko, bo właśnie to, że nielegalność działania stała się normą na granicy, jest coś, co jest wynikiem właśnie działań podjętych na poziomie centralnym i na poziomie wykonawczym, również w lesie, tutaj. I to jest coś, co jest na rękę zupełnie. To jest woda na młyn Łukaszenki, o czym też nie ma tutaj w tym artykule mowy. Dlatego, że wszystkie działania, jakie zostały podjęte przez Straż Graniczną i polski parlament, które zmierzają do tego, że te pushbacki są pseudolegalne, one skompromitowały zupełnie wartości europejskie. A do tego chciał doprowadzić m.in. Łukaszenka. Jak się spojrzy na narrację Straży Granicznej białoruskiej, to widać, jak bardzo dobrze im pasuje to, co się wydarzyło na naszej granicy. I wartości europejskie, które cały czas jednak są, ja myślę, że one będą ciągle w tych aktach prawnych, że to nie pójdzie w tym kierunku, że ktoś zatrzyma to szaleństwo, mimo oczywiście tego kontekstu prawicowego, jaki się pojawia w różnych państwach, bo wiadomo, że Europa się radykalizuje i jest coraz bardziej prawicowa i nawet brunatna miejscami. To ja nie przypuszczam, żeby ten humanitaryzm przegrał z kretesem. I w tym zakresie właśnie zupełnie nie zgadzam się z wymową tego artykułu. Zabrakło tego kontekstu właśnie szerszego spojrzenia na to, że jednak mówimy o życiu ludzi i w pewnym momencie może przyjść i powinno przyjść otrzeźwienie. Ja rozumiem, że Gosia chciała w taki sposób racjonalny, taki z boku dokonać jakiejś analizy, tak jak sama też mówiłem, i włożyć kij w szprychy, żeby coś się zadziało, żeby była dyskusja. No i dyskutujemy, ale też powiem, w którym momencie się zakończyła rozmowa moja z Gosią. Gosia zapytała mnie, jak ja widzę, co to jest pushback. No i powiedziałem to, co już tutaj mówiłem, o czym mówiłem w programie wielokrotnie, wyrzucanie do lasu gdzieś tam w odludnym miejscu, tak żeby też białoruskie służby tego nie widziały, żeby nie nagrały, żeby nie pokazały, nie wykorzystały do swojej propagandy, a nie jak to powinno wyglądać, przekazanie na przejściu granicznym w porozumieniu ze służbami białoruskimi, no i wiemy, że tam jest dyktatura.
No ale Gosia zadała mi pytanie, no ale to jaki przepis prawny pozwalałby na przykład strażnikowi właśnie nie wyrzucać kogoś, kto nie prosi o azyl w Polsce? I mimo tych wyroków sądów administracyjnych w sprawie nielegalności pushbacków, no ja mówię, no, że zwyczajnie prawo nie pozwala na to, by świadomie kogoś narazić na zagrożenie zdrowia czy życia. I chociażby to powinno być argumentem, dla którego nie wyrzucamy ludzi na Białoruś. Gosia, mówiąc ze mną o tym, używała słowa odstawianie do linii granicy, że prawo na to pozwala. I to takim samym językiem tłumaczy nam rzeczywistość też Anna Michalska. Ale ja jeszcze wrócę tutaj, bo widzę, że do tego, co mówiliśmy wcześniej, bo ja, drodzy widzowie, ja tak po kolei starałem się jechać i tłumaczyć też między innymi mojej uwagi i Kamila dopytywać o to, co się pojawia w tym artykule, akapit po akapicie. I gdy powiedziałem o tym, zacytowałem to, że ten fragment o tej fałszywej wiedzy na temat granicy od 2 lat serwowanej w wytwarzaniu, to jak pisała Gosia, i o tym wstawaniu z fotela i próbie zmiany czegoś, a w rzeczywistości tego może nie być, no to Agata w komentarzu, Agata Kluczewska przypomina, że później Gosia napisała, że tak, w jednym fragmencie tak napisała Gosia, natomiast w innym wyraźnie mówi, że to wszystko jest prawdziwe, ale tylko jest kawałkiem. Ale podobnie jak te teksty właśnie zostały wyciągnięte też z kontekstu i też nie rozumiem, że najpierw się mówi, że tego nie ma, a później, że jednak to było, bo Gosia rzeczywiście pisze, że to było, że inaczej film wyglądałby, gdyby Agnieszka Holland pokazała właśnie płot, a nie te wcześniejsze zasieki, i że nikt tych syryjskich dzieci, kobiet w ciąży wykształconych Afganek nie wymyślił. Oni też tam byli, czyli jednak Grünberg i Holland dobrze oddali rzeczywistość i nie ma tu przekłamania. Też dodaje to Gosia, ale jest wielka niereprezentatywność, bo zdecydowana większość ludzi na szlakach Europy to młodzi mężczyźni. I co? Czy my, czy ja, czy też dzisiaj rozmawialiśmy z Kamilem o tym, czy nawet Grupa Granica, czy Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, czy my zakłamujemy, że tych mężczyzn tutaj nie ma? Ja powtarzałem też Gosi, i że to jest zdjęcie zrobione przez Agnieszkę Sadowską. Ja z tym zdjęciem, z tą koszulką byłem w Europarlamencie i wielokrotnie mówiłem tak, że rodziny wysyłają z tych biednych, zagrożonych wojną, biedą państw mężczyzn, młodych, tych, którzy mogą przetrwać i później wesprzeć rodziny. I nigdy tego nie ukrywaliśmy. O tym mówiliśmy wielokrotnie. To nie jest prawdą objawioną, o czym pisze Gosia. Tylko że Gosia, pisząc artykuł poświęcony granicy polsko-białoruskiej, wrzuca, właśnie już tutaj dalej przechodzimy do dalszej części tekstu, statystyki z nieregularnej migracji do Europy w ostatnich latach i pisze o tym, że tam przodują Tunezyjczycy, Egipcjanie, Marokańczycy, Algierczycy, a nawet Albańczycy, którzy płyną do Wielkiej Brytanii. I okej, to też pewnie jakieś są tam dane, tak? Tylko czytamy wcześniej cały czas o tej naszej granicy. O tej naszej granicy, na której ja, nie wiem jak inni, pewnie każdy ma jakieś swoje doświadczenie, ale też Beata Siemaszko z Grupy Granica podała jakieś ostatnie dane też z jakiegoś czasu Grupy Granica. Jeżeli spotykamy w lesie ludzi, to najczęściej są to Syryjczycy, wojna. Afgańczycy, talibowie. Jemeńczycy, wojna. Sudan też jest, a w Sudanie też nie dzieje się najlepiej. Irak, nie do końca spokojnie. Gdy tutaj Egipcjanie, owszem, pojawiali się, ale i pisząc też gdzieś na przykład o Egipcjanach, czy o tych ludziach, którzy tutaj gdzieś idą, ja nie doczytałem się, dlaczego tacy Egipcjanie na przykład uciekają. Przecież tam Polacy latają do kurortów, z plaży, tak? Ale jak poczytałem sobie, że na przykład w ciągu roku w Egipcie potrafiono wykonać ponad 1000 kar śmierci, no to już się nie dziwię, dlaczego ci ludzie z Egiptu uciekają. Turcy? Też przeczytałem, że w jednym momencie Erdogan potrafił zamknąć ponad 200
Sędziów. I co, myślicie, że jak, nie wiem, no, ktoś w rodzinie ma albo patrzy i myśli i rozumuje, jaka przyszłość może go czekać, jeżeli chce coś robić. W jakimś innym też państwie już zakazane są związki homoseksualne, oficjalnie. Czy ja się dowiaduję z artykułu Gosi, dlaczego ci ludzie uciekają też z takich państw innych? Nie do końca. Albania, poczytam o Albanii. Albania, drugi najbiedniejszy kraj w Europie. Z biednej Polski ja też uciekałem na 2 lata do Wielkiej Brytanii, z której mnie w końcu deportowano. Po 2 latach ciężkiej pracy. No ale ja tam mówiłem, że ja tam jadę pozwiedzać, ja tam jadę pouczyć się, a przyszedłem zbierać pomidory. Bo w Polsce bezrobocie było kilkunastoprocentowe, bo za pensję pracy nie można było zdobyć, tak naprawdę, a też rowy kopałem, inne rzeczy robiłem. A z pracy w rozgłośni lokalnej nic bym nie zrobił. Nic. Ludzie jadą, wędrują za lepszym życiem, nawet jak nie ma wojny. Miliony Polaków wyjechało do Anglii. Ja nie widzę tutaj jak gdyby takiego uzasadnienia, dlaczego oni tam stamtąd uciekają. I połączenie tych różnych nacji, które pojawiają się gdzieś na innych granicach Europy, z tą naszą granicą, pisząc o nas. Nie rozumiem tego. No to ja teraz chciałem jeszcze wrócić do tego... To tylko jeszcze podsumowując, przeczytam to, co napisała Gosia, przepraszam, w tym momencie, do tego aktywiści, a więc i opierający się tylko na ich relacjach dziennikarzy. To dlaczego ci dziennikarze nie pójdą do lasu, powtarzam. Twórcy mówią o tym niechętnie, czyli o tym, że jest więcej mężczyzn. Migrant, zwłaszcza ekonomiczny, funkcjonuje w dyskursie jako rodzaj prawicowej obelgi. Żeby ją równoważyć, narracja humanitarna nazywa wszystkich uchodźcami. I to jest kłamstwo. Bo ja, można powiedzieć, prowadzę narrację humanitarną, ale byłem na szkoleniu UNHCR, gdzie informowano, uczono, jak mówić o migracji, gdzie rozróżniano uchodźcę, gdzie rozróżniano migranta, gdzie mówiono najwygodniej może cudzoziemiec, jeżeli nie wiemy dokładnie skąd, co i jak i dlaczego. I ja to staram się powtarzać. Obok siebie wymieniam jednym tchem uchodźca, migrant. I też jestem tym aktywistą. I Gosia nie wskazuje, kto dokładnie czego tam używa. Żeby ją równoważyć, i na argument w Egipcie nie ma wojny, odpowiada, tu my mamy konkretne osoby prześladowane politycznie i tu z powodu orientacji seksualnej. A jeżeli tak jest naprawdę, to co, nie może tak powiedzieć? A tak to wybrzmiewa. To też mogą być uchodźcy, mamy przykłady, dyskusja zamknięta. Że są to wyjątki od reguły, bo większość osób migruje z takich krajów właśnie z powodów ekonomicznych. Oczywiście, Gosiu, ja rozumiem, że miałaś na swojej drodze rozmówców, którzy, jak mówiłem, pewnie agresywnie, zdecydowanie z tobą rozmawiali i zagłuszali to, o co pytasz. Ale jeszcze raz powtarzam, że tutaj mówisz, opierający się tylko na relacjach aktywistów, dziennikarzy, tak, twórcy. Można było wejść do lasu, można było samemu zapytać, można było sprawdzić. Można, tylko nie każdy chciał, nie każdy miał odwagę. Przepraszam. Kamilu, miałeś jakąś myśl? Chciałem podbić to, co mówiłeś, że tu jest naprawdę jest duży rozjazd w faktach, jeżeli chodzi o, znaczy między faktami a rzeczywistością wykreowaną w tym artykule, dlatego że ja tym też dzisiaj rozmawialiśmy sobie. Naprawdę od miesięcy, o ile nie lat, bo to już jest na pewno powyżej roku, zarówno publikacje Popchu, jak i publikacje Grupy Granica, jak i publikacje indywidualnych osób, które są związane albo z jednym, albo z drugim, tą grupą humanitarną, albo w ogóle nie są związane z nikim, tylko są po prostu wolnymi strzelcami, ale dużo publikują. Tam się pojawiają mężczyźni po prostu. I to jest oczywistość. To jest coś, co wystarczy otworzyć Facebook, otworzyć prasę, gdzie jesteśmy cytowani. Naprawdę jest mowa bardzo dużo o mężczyznach, o młodych mężczyznach, bez ukrywania, że są młodzi mężczyźni. Że to by było głupie, gdybyśmy ukrywali, że mężczyźni są w przewadze i że oni są młodzi. To się pojawia otwarcie w komunikatach Grupy Granica. Są zdjęcia z interwencji
są zdjęcia, są filmy z interwencji z młodymi mężczyznami. Także to nie jest prawda, że w tym zakresie następuje jakaś manipulacja. Są też podawane statystyki rozmaite, w których też właśnie wynika, że są i mężczyźni, i z jakich krajów pochodzą. Ale ja rozumiem, Kamilu, że Gosia mogła spotkać na swojej drodze aktywistkę bardziej, która mogła do niej zadzwonić, właśnie sugerować, czasami tonem niezbyt przyjemnym, wybijaj, akcentuj te dzieci, te kobiety w momencie, kiedy, nie wiem, byli mężczyźni. Ja nie wykluczam, że Gosia mogła paść ofiarą takiej, nie wiem, osoby, ale od tego ma swój rozum, żeby walczyć o swoje i nie wrzucać wszystkich do jednego wora, aktywistów i tych, którzy mówią o tej granicy. A jeżeli w artykule opisuje, że ktoś na nią naciskał, to proszę, Gosiu, wskaż palcem. Kto? Bo ja na przykład nie mam nawet ci za złe, że nie wiem, taki artykuł napisałaś, z którym się nie zgadzam, tak? Nie muszę się zgadzać i dlatego o tym rozmawiamy. I też chcę być szczery też z wami. Ja po tej przerwanej rozmowie z Gosią zadzwoniłem do Gosi, zapytałem, jak się czuje. Zapytałem, czy dla mnie ważniejsze było jej samopoczucie, niż to, czy ja odniosę się do tego artykułu, chociaż uważam, że to jest też moim takim obowiązkiem jako osoby, która informuje o tej granicy i która już została wplątana w ten artykuł, bo ludzie mi nieprzychylni, eksperci, na których powołują się, między innymi Anna Michalska powołuje się, pewna taka pani z Twittera, już mnie tam gdzieś opisywała, że przecież ona mówiła od dawna o tym, o czym opisze Gosia i za to ją zbanowałem, tak, tę kobietę. Także brak precyzyjności, wybijanie, uogólnianie tego, ukrywanie innych faktów, które może by nie pasowały do tych pytań, też do tej tezy. Uważam, że tu to nie zostało zrobione rzetelnie. Agata Kluczewska, ja to w ogóle mam wrażenie, Piotrek, że widzisz sprzeczność między tobą a Gosią, a ja jej w ogóle nie widzę. Agato, ja wiem, jaka Gosia jest. Ja wiem, że Gosia współczuje, wiem, że Gosia też po części jest aktywistką, bo pomagała ludziom chociażby w ośrodkach zamkniętych i za to właśnie też, za serce szanuję Gosię. Ja zdaję sobie sprawę i widzę też to, chociażby u Agnieszki Rodowicz z Okopres, która w relacji z pogrzebu w Narewce dała ujście jak gdyby złym emocjom, znaczy zostałem gdzieś tam zmieszany trochę, uważam, że z błotem, ale to może nie każdy tak oceniać, przez Olę i Zofię, które występują w tekście, które wyśmiewają się i krytykują to, że ja ten pogrzeb robiłem, że to była ta transmisja, że cyrk, show medialne, mimo że to było w porozumieniu z rodziną i stałem też z organizacją tego pogrzebu. I uważam, że powinien powstać tekst o tych podziałach, o tym, jak jedni aktywiści potrafili i potrafią traktować innych aktywistów na granicy. Ja nie mam nic do ukrycia i chętnie stanę i o tym powiem. To ja zapalałem tę czerwoną lampkę dla aktywistów w związku z przemocowością, gdy padały bardzo mocne teksty pod moim adresem. To ja o tym mówiłem, ale w takiej strukturze, w takiej jak się to wszystko to działo, no nie wszyscy mieli odwagę w ogóle, żeby pójść za ciosem i teraz po wyborach to się wylewa. I też dla rzetelności dziennikarskiej wypadałoby zaznaczyć, że ten artykuł, który mógł być wcześniej puszczony, został puszczony po wyborach, teraz. I za moment jeszcze przejdziemy tam do kolejnej części, o której już wspominaliśmy trochę, tak, o Straży Granicznej i po części o usprawiedliwieniu przez Gosię w tym artykule działań Straży Granicznej. Przejdźmy może do tego właśnie. W aktywistycznej narracji o granicy wszystko jest czarno-białe, uchodźcy szukają w Polsce azylu, Straż Graniczna nie respektuje ich prawa do ochrony w Polsce i stosuje pushbacki. Ponieważ są one nielegalne, funkcjonariusze popełniają zbrodnię, za którą poniosą kiedyś karę. Rozwiązanie problemu jest na granicy dość proste. Wystarczy przyjąć od tych ludzi wnioski o ochronę międzynarodową, dopuścić ich do procedur, tym, którzy spełniają kryteria, przyznać status uchodźcy, a pozostałych deportować. I tam Gosia pisze, a później tyle, że skrupulatne stosowanie tych praw jest właśnie tym, czego większość ludzi na granicy białoruskiej zdecydowanie nie chce. Może i nie chce. Oczywiście, przecież większość z nich
podąża do rodzin, chcą rozpocząć swoje życie czasami bez tych rodzin, jeżeli tam nikogo wcześniej nie było, w Niemczech, w Holandii, w Belgii, w Anglii. Tak, oni tam jadą. I utknięcie dla nich w Polsce, która, jak sama Gosia wskazuje, Irakijczycy mają 40 chyba procent szans, ale to też było jakieś, tak Gosia dodała jakieś, na uzyskanie tego statusu, nie wiem, azylu w Niemczech, a w Polsce 1%. Inaczej wygląda asymilacja, inaczej wygląda opieka nad migrantami, uchodźcami w tamtych państwach, inaczej u nas. Ja przypomniałem też w rozmowie z Gosią ośrodek zamknięty w Wędrzynie, wybudowany na poligonie, gdzie były straszne warunki i też między innymi po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w końcu zamknięto ten ośrodek. W Polsce ludzie byli prawie 2 lata trzymani w takich miejscach. Czasami musieli podejmować głodówkę. Też nastoletnia dziewczyna podejmowała głodówkę, żeby jej rodzina mogła wyjść z takiego miejsca. Owszem, oni jadą do Niemiec, czy tam gdzieś dalej, tego nikt nie ukrywał. Tylko pytanie, bo nie chcą, bo oni chcą do Niemiec, ale jak już są w Polsce, to czy to wszystko usprawiedliwia wyrzucanie cały czas ich do lasu i, powtarzam, do znudzenia, narażanie ich na utratę zdrowia czy życia? Czy nie powinniśmy jednak w sposób cywilizowany sprawdzić? I rzeczywiście w takim ośrodku się sprawdza, tak? Powinno się sprawdzać, tak sobie to wyobrażam. Czy ktoś chce, czy nie chce? Jakie ma plany? Kim on jest tak w ogóle? I jeżeli są jakieś podejrzenia, a też jest wniosek, że w swojej ojczyźnie jest bezpieczny, no to wtedy nie do lasu, nie do białoruskiego reżimu, a w samolot i do ojczyzny, jeżeli jest bezpiecznie. Ja to odbieram jako i to nawet tak samo strażnicy czy żołnierze, ci, którzy bez skrupułów wyrzucają tych ludzi na pograniczu, oni też tak sobie tłumaczą, ale oni nie chcą tutaj do Polski, więc won na Białoruś. Tak to odbieram, jako takie usprawiedliwienie. I Agato ja bym w taki sposób nigdy nie nawet nie teoretyzowałbym, że tak można. Nie po to ponad 2 lata ja błagam polityków, urzędników, skończcie z tymi pushbackami, bo ludzie naprawdę przez te pushbacki umierają, żeby teraz czytać jakieś nawet takie zawaulowane, ale jednak usprawiedliwienie tego. Wróćcie sobie do tego tytułu w linku, o którym mówiliśmy na początku, przeciwko któremu też sama Gosia protestowała. Ale ktoś w redakcji nadał taki tytuł po przeczytaniu jej artykułu. I takie miał wrażenie. Nie tylko ten Czaban tak się w to zapatrzył. Też, Kamilu, w swoim oświadczeniu, które wysłałeś do Gazety Wyborczej, napisałeś, że widzisz właśnie tutaj taką afirmację działań Straży Granicznej w tym artykule. Tak, ja już mówiłem o tym jakiś czas temu w tym dzisiejszym programie twoim. Tam się rozpędziłem trochę, zacząłem mówić już o poszczególnych przepisach dotyczących między innymi właśnie doprowadzenia do granicy. Natomiast tak, faktem jest, że ta narracja uchodźcza jest tutaj, ma swoje prawa i wszystko, co się wiąże z tą narracją, przekłada się w jakiś sposób na postrzeganie tej prawnej rzeczywistości w Polsce. To, o czym mówisz, pushbacki nie powinny w ogóle istnieć. Nie jest istotne, z jakiego kraju ktoś tutaj przychodzi, czy jest to migrant, czy jest to uchodźca. Tutaj wracam do tego, że ja mogę mówić o sobie, bo no dużo publikowałem, znaczy może teraz w tej chwili mniej, ale publikowałem dużo, byłem też dosyć chętnie cytowany przez Wyborczą, więc czuję się też współtwórcą tej narracji, czy może nie współtwórcą, tylko osobą, która używa tej narracji. Ja używałem konsekwentnie od 2021 roku wyrażenia uchodźcy i migranci. Nie wstydziłem się tego, że część z tych osób, które spotykam, prawdopodobnie ma pobudki również inne niż zagrożenie życia, zdrowia czy wolności w swoim kraju.
Nie mam prawa wypytywać ludzi na przykład o to, czy pobudką ich podróży do Europy jest orientacja. No po prostu nie mam takiej możliwości. Jest to pytanie, które byłoby zupełnie nieuprawnione. Trzeba sobie uświadomić, że w bodajże 34 krajach afrykańskich właśnie jest ustawodawstwo anty-LGBT, które jest w części krajów naprawdę bardzo skutecznie egzekwowane. Natomiast ja nie pytam o to, dlatego właśnie używałem i używam cały czas sformułowania uchodźcy, migranci, bez wstydu i bez jakiegoś oporu. Używam też chętnie wyrażenia cudzoziemcy i widzę, że moi znajomi z sieci pomocowej również używają neutralnych określeń. Natomiast to, że się używa też określenia, które chyba w tej chwili dominuje w narracji naszej, czyli ludzie w drodze, czy osoby w drodze, to jest też odpowiedź moim zdaniem, na dehumanizację po prostu. Możemy tutaj mówić o migrantach, możemy mówić o uchodźcach. Używając tych słów, w jakiś tam sposób już wchodzimy w domyślanie się, kim oni są, jakieś fakty. Natomiast najważniejsze jest to, że to są ludzie. I to jest najważniejsze, co się przebija z naszej narracji od samego początku, że nie wolno zapomnieć, że ten człowiek, czy on by tutaj był w Polsce po to, żeby pojechać do Niemiec, czy po to, żeby zarobić więcej pieniędzy niż może w swoim kraju, czy siedział tam w więzieniu, był torturowany, czy ktoś mu groził, tak jak jest często właśnie przesłanką ich pobytów na granicy w drodze z Iraku, te groźby, zamachy i tak dalej. To nie jest istotne. Istotne jest to, że to są ludzie. I na granicy polsko-białoruskiej nikt nie ma prawa do oceny, czy ta przesłanka jest w porządku, czy nie, czy ona jest wystarczająca do tego, żeby ten ktoś był nazywany uchodźcą czy migrantem, bo to ma zrobić Urząd do Spraw Cudzoziemców, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, formalnie już mówiąc, a nie jakiś strażnik graniczny czy żołnierz, ani my również, my aktywiści. To nie jest nasza kompetencja. My możemy o tym mówić, używając słów różnych, natomiast najistotniejsze jest to, że tutaj nigdzie nie pojawia się kłamstwo. Po prostu. Ja się nie zgadzam z tezą artykułu, że nasza narracja jest czarno-biała i jest zmanipulowana, bo my się wstydzimy na przykład tego właśnie, że część tych osób prawdopodobnie jest migrantami ekonomicznymi. O tym piszemy otwarcie, mówimy otwarcie. Mówimy też o tym w wywiadach, na przykład, że część z tych osób, które przenikają do Polski, prawdopodobnie jest również przestępcami, bo prawem rachunku prawdopodobieństwa, jakieś tam statystyki, jest oczywiste, że część z tych osób być może miała problemy z prawem w swoich ojczyznach. Natomiast najważniejsze jest to, że mechanizm pushbackowania zwielokrotnia po prostu szanse tych osób do tego, żeby te osoby się dostały do Polski czy do Europy. Dlatego, że każdy pushback, który jest nielegalny, ale wykonywany skutecznie, mimo że jest nielegalny, bo straż po prostu przyjęła taką wykładnię przepisów, że mimo wszystko, że mogą być wątpliwości, bo oni wiedzą o rozstrzygnięciach sądów administracyjnych, natomiast uważają je ciągle za rozstrzygnięcia indywidualne i nie wyciągają z tego tytułu żadnych wniosków szerszych, to pushback po prostu powoduje, że przenikanie tych osób, które są niewygodne dla naszego społeczeństwa, czy nawet niebezpieczne, powoduje, że te osoby mają 20 szans na przykład. Ale też są takie przypadki i to sam też takie znam, kiedy niektórzy rzeczywiście prosili strażników granicznych o wyrzucenie na Białoruś i akurat ci, którzy o to proszą, to bardzo często i z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że to są przewodnicy, którzy zarabiają na tym. Bo nikt, kto wędruje i po prostu nie wiem, czy chce dołączyć do rodziny gdzieś tam na zachodzie, nie prosi o wyrzucenie na Białoruś. No tu się nie zgodzę, Piotr. Mieliśmy takie historie, że ktoś... To może mamy inne doświadczenie.
Też. Były rozdzielenia z rodziną to też masz rację. na Białorusi. Masz rację. Tak, i te osoby po prostu oddawały się w ręce matka Sana, tego 5-letniego chłopca, który został wyrzucony i przy którym zmarł wujek, matka była w Polsce i jak się obudziła w szpitalu, zobaczyła, że nie ma przy niej dziecka, błagała strażników, żeby też ją wyrzucili do dziecka. To się nie stało. Ale rzeczywiście tak jest. Ale to jest do zweryfikowania, to też widać po postawie, po zachowaniu, widać na tle grupy, kto jak się zachowuje. I pewnie łatwo by było nawet strażnikowi zdiagnozować, kto rzeczywiście chce wrócić, bo tam została rodzina rozdzielona podczas, nie wiem, jakiegoś właśnie pushbacku, a kto po prostu trzyma się, jest okej, po prostu mówi, wyrzućcie mnie, nie? I często to robią. I służby takie rzeczy robią, zamiast właśnie sprawdzić dokładnie takie osoby. Też tam Gosia wspominała o tym, że to nie jest problem tylko, te pushback nie są problemem tylko naszej granicy. Oczywiście tak, statki są odpychane, pontony odpychane, ale to nie oznacza, i my o tym mówiliśmy. Ja byłem właśnie w Europarlamencie, też pytałem Janinę Ochojską też o to, co można zrobić, bo Unia to musi akceptować. To, co się dzieje tutaj, to nie jest jakaś tajemnica przed urzędnikami unijnymi, to się dzieje i rzeczywiście Unia też za te pushbacki na granicy polsko-białoruskiej ponosi odpowiedzialność. I my to wiemy i mówiliśmy i ja mówię, nawet w tym Europarlamencie zadawałem te pytania, jak można by było wpłynąć na to, żeby te nieludzkie, niehumanitarne zachowanie po prostu skończyło się na pograniczu polsko-białoruskim. Fake newsy i przemilczenie dla dobra sprawy. Celem ludzi na szlakach migracyjnych i wspierających ich aktywistów, jak pisze Gosia, nie jest przedstawienie szerokiego obrazu rzeczywistości, niuansów, ambiwalencji i zadawanie trudnych pytań. Aktywiści humanitarni są od pomagania. Jak ktoś chce się bawić podobnie jak ja w dziennikarstwo, no to zadaje te trudne pytania. Może nie zada tych trudnych pytań, wiedząc, że nie wiem, na przykład zadałbym, nie wiem, Straży Granicznej pytanie słuchajcie, tutaj znalazłem ludzi w lesie, potrzebują jedzenia, co możesz z nas zrobić, żeby im pomóc, bo oni są dokładnie w tym miejscu. Nie, ja takiego pytania nie zadam, bo wiem, że Straż Graniczna przyjedzie, wsadzi tych ludzi do swojego wozu i wywali na Białoruś. Tak. Po pierwsze człowiek. Ci polscy urzędnicy, którzy po latach, jak się okazało, w czasie II wojny światowej fałszowali dokumenty Żydów i wyciągali ich z getta, wtedy im za takie zachowanie groziły poważne konsekwencje. Oczywiście nie porównuję tego bohaterstwa ich do tego, co my robimy. Nie porównuję. Ale dopiero po latach zostali okrzyknięci nawet przez, jeżeli się nie mylę, Andrzeja Dudę, bohaterami. A fałszowali rzeczywistość po to, żeby ktoś nie umarł. No tutaj też. Jeżeli by, nie wiem, właśnie w taki sposób dziennikarski, rzetelny, obiektywny, z tyłu, gdzieś z boku stojąc z dystansem powiedział, tam są ludzie, droga Straży Graniczna, jak można tam, nie wiem, co można z nimi zrobić? Nie. Ale są też takie, jak chociażby teraz, jak mówimy o tym, że to, co mówimy teraz z Kamilem, i to nie po raz pierwszy mówimy, że tacy ludzie mogą być tacy, że mamy takie doświadczenia, takie, że tutaj może być jakiś przewodnik, ktoś na tym zarabia. Co więcej, ja w sprawie, wiem, że on wrócił, ten człowiek, do Iraku, ja go wtedy zdemaskowałem, bo spotkałem ludzi, którzy go znali i wykonaliśmy telefony i go zdemaskowałem. I co zrobiłem? Zadzwoniłem do człowieka związanego ze służbami w Iraku i podałem jego namiary, żeby go sprawdzili, że ten człowiek zarabia na przemycie. Tak zrobiłem. Ktoś powie, o źle, że donosi, ale nie boimy się zadawać trudnych pytań i też ja wielokrotnie, tak samo jak zawiadamiałem w Polsce prokuraturę i policję, zwyczajnie, nie jako prawnik, ale wiedziałem, miałem zdokumentowane, wiedziałem, że coś się stało złego, o tym informowałem. Ja to jeszcze, Piotrek, jeszcze tylko wrócę do właśnie, bo tutaj chciałem odnaleźć, bo to już jest blisko końca, nie, chociaż to jeszcze nie jest blisko końca, ale właśnie tutaj jest ten fragment wybity na wstępie tego artykułu. Po 2 latach pisania o migracji i kryzysie na granicy nie mam wątpliwości, że jesteśmy w procesie wytwarzania fałszywej wiedzy. Jej elementami są zwykłe fake newsy jak historia Alien.
liczne przeinaczania na poziomie samych faktów, ich przyczyn i interpretacji. I ten przykład tej dziewczynki, której nie było, posłużył jako właśnie takie podbicie tej tezy. To była fałszywa wiedza. A już o tym mówiliśmy, że były też takie same przypadki, kiedy brat informował Straż Graniczną: tam leży mój brat, jest chory, pomóżcie. I nikt nie pomagał, tego zgłaszającego wyrzucano na Białoruś, a ten w Polsce brat umierał, Mohamed Yassin, pochowany w ulicy Terechowskiej. Wtedy dla strażników granicznych z Mielnika to był fake. To był fake. Pewnie tak samo jak z tą dziewczynką. Ale to nie był fake i to było realne życie, którego już nie ma. Słyszymy się? Tak, tak. To ja teraz jeszcze tutaj się odniosę do takiego fragmentu, który też moim zdaniem jest nieprawdziwy. Brzmi on w ten sposób. Minęły już jednak 2 lata, zmieniła się i sytuacja na szlaku, i nasza, również aktywistów, o niej wiedza, a narracja pozostała ta sama. Ja się nie zgadzam z tą tezą. Uważam, że narracja się bardzo aktywnie i widocznie zmienia. Ona ewoluuje i moim zdaniem w tej naszej narracji aktywistycznej czy też aktywistyczno-dziennikarskiej, bo też po naszej stronie aktywistycznej pojawiały się nazwiska, które są ciągle z nami, dziennikarzy, więc oni też, zresztą pani Małgorzata też pisała o sobie z taką zadumą, że właściwie da się trochę wkręcić i że ponosi odpowiedzialność również za to, jak się ta narracja potoczyła, jej zdaniem w złym kierunku. No więc chodzi o to, że ta narracja, ona ewoluuje i moim zdaniem, ja to dostrzegam w artykułach i prasowych, i też widzę to w wypowiedziach moich różnych znajomych, którzy publikują na Facebooku czy w innych mediach, czy właśnie udzielają wywiadów prasie, że bardzo często się w tej chwili już pojawiają elementy edukacyjne. Przepraszam. I to jest element, o którym zabrakło mi informacji w tym artykule. To na przykład bardzo ważnym argumentem, bardzo ważnym spostrzeżeniem, które się pojawia w naszej narracji, jest na przykład to, że część migrantów jest migrantami klimatycznymi. Czyli to jest coś, co wykracza poza zarówno prześladowanie, jak i pobudki ekonomiczne. I to jest narracja, która się naprawdę często pojawia. Ja jestem tutaj zupełnie obiektywny. Jestem obiektywny dlatego, że nie mówię o swoim pisaniu, tylko mówię o tym, co czytam u innych osób właśnie z tej naszej bańki aktywistyczno, nie wiem, liberalnej, lewicowej, jakiejś tam. Jest mowa o tym, że konwencje nie nadążają czy w ogóle prawo nie nadąża za rzeczywistością, że właśnie to, że na przykład w różnych krajach są krytyczne zupełnie warunki, są burze piaskowe, są ogromnie wysokie temperatury, są susze albo odwrotnie ulewne deszcze, które powodują, że plony są totalnie zniszczone i po prostu tym krajom grozi głód, ewentualnie zapaść ekonomiczna na takim już czysto finansowym polu, to my o tych rzeczach piszemy. Piszemy i mówimy. Więc nie jest prawdą, że narracja się nie zmienia. Narracja się zmienia. Próbujemy pokazywać właśnie to, że niekoniecznie jest podział taki dychotomiczny na migrantów i uchodźców, tylko jest podział taki, który jest bardziej skomplikowany, z którym my mamy kontakt i z którym dobrze by było, żeby kontakt nawiązały również społeczeństwo. Dlatego, że te elementy edukacyjne, one powinny się pojawić nie tylko w naszej narracji, a moim zdaniem się pojawiają, ale również w narracji dziennikarskiej i w narracji przede wszystkim polityków, którzy powinni odpowiedzieć na wyzwania współczesności odpowiednimi regulacjami prawnymi, bo po to myśmy ich wybrali, żeby oni na takie rzeczy reagowali. Natomiast nie widzę na razie żadnych jaskółek zasuwających jakąkolwiek zmianę, jeżeli chodzi o kwestie polityki migracyjnej w narracji polityków do tej pory pozycyjnych.
przejęli część narracji prawicowej. Ja rozumiem, jakie były przesłanki, jaki był pomysł na to. Chodziło o to, żeby pokazać, że ta narracja taka ostrożna, trochę może nawet napastliwa, ale taka też, no, brakuje mi tutaj słowa. Chodzi mi o to, że nie tylko sceptyczni są ludzie na prawicy, są również ludzie sceptyczni na lewicy i w centrum i wiadomo, że ten sceptycyzm wobec uchodźców i imigrantów jest ogólnopolski, on nie jest rozłożony zupełnie jakoś tak, że na prawicy jest pełny, a na lewicy go nie ma, bo to nie jest, to jest fałszywy obraz. Podział jest zupełnie inny, jest bardzo złożony. I ten sceptycyzm powinien być rozmontowywany pomalutku, dlatego że my potrzebujemy ludzi. Nasze białe społeczeństwo się po prostu nie rozmnaża. Niemcy potrzebują 300 000 ludzi rocznie na rynku pracy. Nie są w stanie zapełnić tego własnymi obywatelami. Potrzebują migracji, my też potrzebujemy. I o tym my mówimy. I tego elementu edukacyjnego nie widzę w artykule. Natomiast moim zdaniem właśnie on się pojawił już na przestrzeni tych 2 lat bardzo wyraźnie. I słowo klimat, czy właśnie słowo rynek pracy, to jest coś, co w naszej narracji się pojawiło i my to eksponujemy. Wydaje mi się, że... Co więcej, gdyby nie ten temat, gdyby nie ten artykuł i nie to, że po prostu, no niestety czułem się też w obowiązku odniesienia się do niego. Ja w tym momencie pracuję nad wywiadem, który już nagrałem, ale chcę go obudować zdjęciami z przedstawicielką, z ekspertką do spraw pracy Konfederacji Lewiatan, która opowiada z perspektywy pracodawców, jak wygląda zapotrzebowanie na pracowników w Polsce, też tych z Bliskiego Wschodu, z Afryki i jak wygląda w praktyce próba ściągnięcia do konkretnej pracy konkretnych ludzi. I o tym mówimy. Jeszcze tutaj odnośnie tego, że coś tam było skrywane, że nieweryfikowane, że ta narracja czarno-biała. Ja przypomnę, że niektórzy, że jest taka aktywistka, która potrafiła zadzwonić do mojego rozmówcy, do chłopaka, który tutaj płakał do Gandama, z którym zrobiłem wywiad. I też mam tych wywiadów mnóstwo i po prostu nie wyrabiam się ze wszystkim, ale zamieściłem fragment, jak opowiadał właśnie o tych swoich doświadczeniach na granicy. I ja stopowałem niektórych aktywistów, którzy łatwo wierzyli w propagandę, też białoruską, niecelowo, po prostu nie mieli doświadczenia też takiego dziennikarskiego, weryfikacyjnego, które mogłoby mi czasami coś podpowiedzieć, że hej, może spróbujmy sprawdzić, a później jak to się okaże, to czasami na podstawie właśnie też tak jak z tą dziewczynką, rzeczywiście gdzieś mówili o stosach ciał i kiedy ja mówiłem, że hej, do publicznej wiadomości podajemy to, czego jesteśmy pewni, zwłaszcza w takim temacie, zwłaszcza jeżeli mówimy o śmierci, o stosach, bo no, oczywiście to jest utrudnione było dojście do tych informacji, ale trzeba to jakoś robić. No jak to powiedziałem, to mówiłem, to też w środowisku aktywistycznym byłem niemile słyszany i ta osoba zadzwoniła do tego chłopaka Gandama z pytaniem, czy ja mu nie zabraniałem mówienia źle o polskiej Straży Granicznej. Ja się czułem jak rzecznik Straży Granicznej. Dla niektórych aktywistów tak mnie odbierali, kiedy mówiłem, hej, jeżeli ktoś coś złego zrobił, nie ukrywajmy tego, ale sprawdźmy i zweryfikujmy. Także ja dostałem po głowie wielokrotnie w każdym środowisku, w dziennikarskim też, za to, że mówiłem, co się dzieje na granicy i mi tam nie wierzono w tym środowisku. Myślano, że zwariował, bo to taki aktywista, nie dziennikarz, a jak mówiłem aktywistom, hej, stop, sprawdźmy, zatrzymajmy się, to można zrobić tak i tak. No to wtedy, to chyba jakiś szpieg z krainy deszczowców, który nie wiadomo, co tutaj robi. Także w związku właśnie z tym takim uogólnieniem, rzuceniem do wora, z kimś, kto skrzywdził Gosię, z kimś, kto rzeczywiście tak pewnie naciskał, mówił,
że trzeba robić tak, a nie inaczej, tak, a nie inaczej. I to weszło pewnie i bardzo zabolało Gosię, która, jak widzę, no, ma swoje zdanie i bardzo dobrze. Dziennikarz powinien mieć swoje zdanie, powinien iść też pod prąd, ale powinien iść no tak mądrze i rzetelnie. I ja zdaję sobie sprawę, że intencją Małgorzaty Tomczak, pisząc ten artykuł, było zwrócenie uwagi na problem, który jest. No są luki w prawie. No dzieje się coś nie tak. No trzeba coś zrobić. Ale i trzeba o takich tematach mówić i pisać, ale trzeba robić to rzetelnie i mądrze. Tam Agnieszka Holland w komentarzu do też oświadczenia w sprawie tego artykułu Gosi Tomczak, to było oświadczenie Beaty Siemaszko, napisał, że taki głupio mądry artykuł ten jest. Można wejść jak słoń do składu porcelany i wszystko rozwalić, ale można precyzyjnie, ale rzetelnie pokazać każdą stronę medalu. I tego w moim odczuciu w tym artykule zabrakło. Co więcej, znaczy ja, tak jak mówiłem, domyślam się z jakich pobudek, co mogło wpłynąć na taki, a nie inny sposób opisania tego przez Gosię. Ale zastanawiam się też nad postępowaniem redakcji Gazety Wyborczej, która już po wyborach publikuje ten tekst, który pewnie mógł być już, pewnie był w głowie Gosi jeszcze w kampanii. Też miał się ukazać wywiad z Mirkiem też, ale to okej, to jest inny temat. Tylko mnie zastanawia jedno, bo też obserwując, Kamilu, kampanię wyborczą i to, co mówił Donald Tusk, a może raczej czego nie mówił o tych pushbackach i co mówiła opozycja, jaką też narrację przyjmowała, o czym też mówiliśmy. I też jak krytykowałem to, te spoty, gdzie ci uchodźcy, migranci w spotach opozycji nie byli pokazani jak tacy zwykli ludzie. I też Donald Tusk mówił o tym, że mur powinien tam być. Tak, nikt nie chce już burzyć muru i my też nie mówimy burzmy mur. Ale przestrzegajmy prawa i nie narażajmy ludzi na śmierć, tylko że zobaczcie, powstały komisje. Znaczy wnioskuje, tak, opozycja, a zaraz rząd o powołanie komisji śledczych do afery wizowej, ja zajęty sprawą, nie wymienię z pamięci, ale tam nie ma komisji do spraw zbadania zbrodni na pograniczu polsko-białoruskim, nie ma komisji do spraw stanu wyjątkowego, gdzie zmieniono ustrój w części Polski, wyłączono to z ustroju demokratycznego i wprowadzono jakiś dziwny nowy i nie ma parcia na wyjaśnienie tych śmierci i nie ma parcia wyraźnego głosu, hej, powołujemy nowy rząd i kończymy z pushbackami. Bo Unia Europejska też zezwala na te pushbacki i ja to też tak odbieram, ten artykuł, jako takie przygotowanie też tego elektoratu, który głosował na Platformę Obywatelską i pewnie po części też miał serce do tych ludzi w drodze i pewnie też ci, którzy głosowali na opozycję, chcieliby skończyć z tymi pushbackami, ale jakoś trzeba tym ludziom wyjaśnić, że te pushbacki prawdopodobnie się nie skończą. Że nowy rząd prawdopodobnie zostawi to tak, jak jest. No może coś tam gdzieś tam. Ale my tutaj na pograniczu, Kamilu, musimy zbierać energię, siły, żeby nawet po zmianie rządu, po zmianie władzy, łazić do tego lasu i robić to, co robiliśmy do tej pory. No tak to odbieram. Czy ty też tak to widzisz? No myślałem, że to ja jestem pesymistą. A ty tutaj... Nie, bo ty bo ty wiesz, bo ty z praktyki wiesz, bo ty pisałeś ten projekt jeszcze, tak, który miał ograniczyć te pushbacki. Była ostra dyskusja, mieliśmy robić program o tym projekcie, który już był gotowy, ale część aktywistów nie chciała iść na kompromis. A ty, Kamilu, wiesz jeszcze lepiej ode mnie, jak będzie, tak? Że nie uda się skończyć z pushbackami. No właśnie też w tej naszej narracji pojawiały się takie elementy, które tutaj pani Małgorzata eksponowała, również z powodu bezsilności właśnie. Z powodu tego, że trzeba było używać różnych figur retorycznych, figur, nie wiem, filmowych czy jakichś tam innych, po to, żeby się przebić po prostu przez gasnący, znaczy
przebić się do mediów z gasnącym tematem, który wiadomo było, że się prędzej czy później zużyje i się zużył. To też jest element, o którym nie było mowy w tym artykule, bardzo istotny, dlatego że właśnie po to się używa przesady, czy jakichś tam, nie wiem, hiperboli, paraboli i różnych innych rzeczy, czy takich zdjęć, które są chwytające za serce, bo po prostu to są jedyne tak naprawdę jedyne instrumenty, które przysługują stronie słabszej. A my byśmy od samego początku słabszą stroną tego sporu, tej wojny, tego kryzysu. Już nie wspominam o samych cudzoziemcach, którzy oczywiście byli tutaj najsłabsi. Natomiast my musieliśmy używać różnych rzeczy, które są po prostu, które były pod ręką i tych rzeczy się używało. Nie ma w artykule wytłumaczenia właśnie, nie ma takiego spojrzenia przychylnego na to, że takich elementów się używa i że jest to normalne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie prawne, pracowaliśmy nad zmianami, nad złagodzeniem tych przepisów, żeby wyrwać choćby grupy najsłabsze spod pushbacków, czyli ludzi chorych, starych, kobiety w ciąży, dzieci i tak dalej. No to trochę umarło po prostu. No były wybory, nie było klimatu, były ważniejsze rzeczy. Ja byłem trochę zszokowany, że kwestia białoruska, kwestia pogranicza polsko-białoruskiego nie została włączona do elementów praworządności, czyli że Polska nie była rozliczana, nawet do KPO chociażby, że my nie mamy pieniędzy nie tylko z tego tytułu, że ktoś kogoś podsłuchiwał, ale również z tego tytułu, że na granicy polsko-białoruskiej jest łamane od 2 lat prawo europejskie plus konwencje plus prawo polskie. To powinien być również element zarzutów dotyczących braku praworządności w Polsce. To się nie stało. Ja rozmawiałem z panią dr Machińską o tym, czy ona mogłaby o tym porozmawiać właśnie jak była w parlamencie. Powiedziała, że pomysł był dobry, bo rzeczywiście ten element nie pojawił się, jako niewygodny zresztą dla Unii Europejskiej, nie pojawił się w tym dyskursie o praworządności. I czy coś się zmieni? Na pewno nie. Takie artykuły nie pomagają zmianom prawa, na które my bardzo liczymy, dlatego że trochę nas tutaj pokazują jako taką właśnie stronę, która nie jest przygotowana do wzięcia jakiejś takiej na siebie jakiejś roli poważniejszej w tym całym procesie. Natomiast no też chciałbym powiedzieć też parę słów dobrych o tym artykule, bo ja generalnie bardzo lubię ferment. Uważam, że ferment to jest zawsze dobry katalizator, on posuwa sprawę do przodu. Artykuł jest dosyć taki właśnie przewrotny i ciekawy. Jest dużo tam zawartości merytorycznej, z którą ja się mogę zgodzić albo nie, natomiast na pewno muszę docenić to, że ten ładunek jakiś tam właśnie jest intelektualny. To nie jest pusty artykuł, jest poparty i faktami, i różnymi ciekawymi liczbami, dla mnie również, statystykami i tak dalej. Natomiast ja tego tekstu broniłem w dyskusjach w gronie ludzi z grupy Granica. Zresztą nie byłem sam. To też muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że tacy odszczepieńcy właśnie jak ja na przykład tylko bronili tego tekstu, tylko również osoby, które uważają, że ten tekst czy po prostu są, nie inaczej chciałem powiedzieć, są w strukturach grupy Granica. Ja jestem troszkę z boku, zawsze byłem i tak się trzymam. Więc być może moje zdanie byłoby tutaj nieobiektywne, ale nie tylko ja byłem osobą, której tekst się podobał. Oczywiście w pewnym zakresie. I to takie spostrzeżenie muszę tutaj mocno zrobić. W pewnym zakresie. Do pewnego momentu z pewnymi rzeczami się zgadzam, natomiast całość, wymowa tego tekstu i ten moment, kiedy on się pojawił, rzeczywiście nie jest dobry, nie jest wygodny dla nas. My chcielibyśmy przejść
do konkretów, do rozmawiania właśnie z politykami. Mamy przecież swojego, w cudzysłowie, senatora, Maćka Żywno, który prosto właściwie z lasu trafił do Senatu i może być naszym orędownikiem, może nie naszym, tylko naszej sprawy uchodźczej. Tak, ale ja wciąż czekam na sygnał od Maćka Żywno, który, pozdrawiam Maćku, i jestem senatorem i ma cały czas tutaj drogę otwartą, żeby spotkać się z nami i powiedzieć, jak z jego perspektywy wygląda ta sytuacja w nowym Sejmie i Senacie, bo Maciek, przypominam, mówił, że jeżeli się nic nie zmieni, to on jako senator nakłada plecak i idzie do lasu z pomocą. I ja rozumiem, że tam dużo się działo, że idzie nowe i zajęty Maciek jest w wielu miejscach, ale myślę, że też ten brak jakby, nie wiem, czasu, możliwości spotkania się tutaj może być powodowany tym i też że nie do końca wiadomo, co się będzie działo i czy Maciek rzeczywiście nie będzie musiał dotrzymać tej obietnicy i zarzucić plecak i pójść do lasu z pomocą. Wątpię, że coś się zmieni na lepsze. Widzę jakieś ruchy, ale Sterczewski Franek, też Klaudia Jachyra też, jak gdyby tam w tym obszarze jest jakaś komisja, ale to są ci ludzie z KO, którzy mówili już wcześniej o tym, co się dzieje na granicy i byli osamotnieni. I się obawiam, że też i Maciek Żywno, jako ten nasz głos, może być tym głosem osamotnionym. A tutaj też wracając do tego, co mówisz, też, że tekst z jednej strony potrzebny, no z takiej, ja wiem, że Gosia chciała zwrócić uwagę, tak to odbieram, na problem, na to, że tu wszystko się jakby nie zgadza, luki w prawie, zajmiemy się konkretnie, tak, trzeba się zająć tym konkretnie, ale postawione tezy, wrzucenie do jednego wora, nie wiem, aktywistów naiwnych, którzy łykają te fake newsy i ci strażnicy graniczni, którzy, no jak redaktor zapisał w tym tytule w linku, a może to, a co jeżeli to okej, tak, że przerzucają dla migranta. Z tym się nie zgodzę. W ogóle nawet z postawieniem takiej jakiejś myśli do sobie tutaj przekombinowania, pofilozofowania, a może, nie. Jeżeli pushback, to narażenie człowieka na utratę zdrowia i życia nawet. I tutaj w ogóle i zawsze się kierując tym, że po prostu no, życie człowieka jest najważniejsze i tutaj nie ma żadnego w te czy we w te. Każde życie jest cenne a problem jest złożony. I to nie ja rozwiążę ten problem. Po to ludzie idą do polityki i biorą za to hajsy, żeby dumać nad dobrymi, mądrymi rozwiązaniami. Po to idą urzędnicy, eksperci gdzieś tam i są opłacani za publiczne, unijne pieniądze, żeby myśleć nad tym globalnie. My tylko mówimy też tak życzeniowo. Ja mówię, proszę, żeby ludzie nie umierali w polskich lasach, ok? I nie mówię tak, wydaje mi się, jako naiwna osoba, którą cenię w sobie też tę naiwność, bo każdy z nas powinien być tym dzieckiem chyba przez cały czas, bo gdyby nie ta naiwność, to rzeczywiście by mnie nie było na tej granicy i bym był jak reszta, gdzieś z daleka się przyglądał i tak dywagował. A przecież ci aktywiści to powinni robić to i tamto. Wszystko, weryfikować, pisać, no aktywiści informują dziennikarzy. A dziennikarz to dziennikarz. Dziennikarz niech się spoci, niech się ubłoci, niech zobaczy czasami, czy jak to wygląda w rzeczywistości, czy ten strażnik to tak głaszcze tam w tym lesie, czy może wyceluje broń, czy powie mi coś miłego, czy nie, na własne oczy. I później to spisywać, tak? Ale po tym, co widzimy trzeci już rok, to po prostu, no to pewne tezy, nawet sposób przedstawienia tego trudny jest do przyjęcia. Kamilu, chciałbyś jeszcze to wszystko jakoś spuentować? Jeszcze jakoś dobrej nocy wszystkim życzyć? Nie wiem. Że będzie lepiej? Życzę, będzie lepiej? Życzę wszystkim dobrej nocy. Czy będzie lepiej? No, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem fanem definicji pesymizmu. A może nie będę mówił, nie, już zacząłem mówić, to powiem. Jaka jest różnica między pesymistą a optymistą, że optymista
uważa, że świat stoi wobec niego otworem, a pesymista wie którym. Więc ja po prostu tak, ten tekst nie dodał mi skrzydeł. Nie mam ich w ogóle, albo mam, nie wiem, malutkie, natomiast na pewno nie było mi lepiej po tym tekście, aczkolwiek ma, tak jak mówiłem, swoje zalety. Natomiast próbuję w tym samym pesymizmie jakoś tak sobie wyobrazić sobie, że ten tekst spowodował właśnie jakiś taki ferment i że jest więcej mówienia o tym, że jest większy ruch pod tymi artykułami, jakaś jest polemika. To tylko też dodajmy, że prawa strona, na przykład TVP Info pisze, publicystka Gazety Wyborczej obnaża półprawdy w filmie Holland. Publicystka i socjolog Małgorzata Tomczak ujawniła w Gazecie Wyborczej, że była obiektem nacisków, gdy pisała o imigrantach na granicy polsko-białoruskiej. Były prośby o pominięcie pewnych faktów, delikatnie dodanie innych, zasugerowanie czegoś, by polepszyć wymowę tekstu. Cóż, nie mogłabym wyciąć zdania, że migrant był zamożny i zapłacił 12 000 euro za podróż? Oceniła również, że obraz wykreowany przez Agnieszkę Holland w filmie Zielona Granica ma niewiele wspólnego z prawdą. No ale znowu mówimy o granicy i jest taki moment właśnie, że możemy wskoczyć... Znaczy nie, to ja przeczytałem jak ten tekst został wykorzystany przez TVP Info na przykład, tak. No ale okej. No tak, przegadaliśmy, najważniejsze są, dzięki, że to mamy ze sobą. Reagujemy, tak, piszemy, mówimy, zrobiłeś program, ukazały się teksty polemiczne. Ty w nim wystąpiłeś. Dziękuję, że internet zadziałał, a oblodzenia, śnieg, opady na Podlasiu. I w tym momencie rzeczywiście, jeszcze może wróćmy do aktualnej sytuacji na granicy w lesie. W tym momencie zdecydowanie jest mniej zgłoszeń, jest jakby taka cisza, ale to się pojawiło chyba też gdzieś w jednej z grup aktywistycznych, ale też dziewczyny z Hope and Humanity mówią o tym, że Białorusini przetrzymują ludzi przy granicy z Polską nadal i w każdym momencie ta cisza może zmienić się w burzę. I takie już sytuacje mieliśmy tutaj na granicy, kiedy czasami przez kilka tygodni było spokojniej, nie było zgłoszeń, a później jednego dnia na przykład 140 osób Białorusini przepuścili w kierunku Polski. Także tyle aktualności z granicy. Jeszcze raz powtarzam, cieszę się, że ten program mam za sobą. Dziękuję, Kamilu, że mogliśmy to razem zrobić. Pozdrawiam Cię, Gosiu. Rozumiem, że nie chciałaś brać osobiście w tym udziału i zrezygnowałaś też z prezentacji tej rozmowy, którą nagrywaliśmy. Wszystkim spokojnej, dobrej nocy i pokój dla wszystkich. Tak jak z tymi gołębiami. Nie wiem, czy zauważyliście nowy element dekoracji. Zastanawiałem się, bo tutaj zawsze był fragment wolnej ściany, co tutaj zrobić. I jest taka strona, gdzie można zamówić taki obraz akustyczny, to jest od razu też taki panel, który pomaga wytłumić pomieszczenie. A tam wśród takich wzorów, które można było wybrać, był mural Banksego. Tam gołębie siedzą z transparentami. Widać, co tam jest napisane, Kamilu? Migrants not welcome. Migrants not welcome. Go back to Africa. Keep off our worms. I one to mówią nie wiem, to chyba wygląda jak imię która przyleciała pewnie sezonowo tutaj. I tak siedzi. I tak. Także w temacie przyroda, te inne ptaki, które widzicie, ja powtarzam, to mój tata wyrzeźbił, tam sowa, tam tak, no, i taka nowa scenografia. Okej, a to wszystko mogłem zrealizować, ten obraz, między innymi dzięki wsparciu moich patronów, tych, którzy stawiają kawę. Dziękuję bardzo za moment podziękowania dla wszystkich imiennych. Kamil Syler, prawnik, aktywista, mieszkaniec Podlasia, człowiek o dobrym sercu, który nawet o trudnym temacie umie mówić spokojnie i dlatego właśnie jesteś też dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo, Kamil. Spokojnie, dobrej nocy. Dziękuję. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Dziękuję ekipie Patronite za Wasz diament w kategorii społeczne. To dla mnie wielkie wyróżnienie. A grono moich patronów tworzą Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert,
Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Andrzej Cebula, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Kamor Kamiński, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Robert Wieckowski, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Małgorzata Jary, Adam, Magdalena Bejfus, Michał Madaliński, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrod, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Müller, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Daniel Sjargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki,
Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara BP, Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski, Emil Hakim al-Sammarraj. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w listopadzie wsparli mnie Kamil Konaszewski, Anna Radziszewska, Maciek Tarmas, Jadwiga L., Renata Ankiewicz, Jolanta Cikorska, Marek Rozpłoch, Zuzanna Wielgosiewicz, Agnieszka, Darek, Katarzyna Wójtowicz, Teresa Kunz, Piotr Szymański, Lidia Gierczak, RJ, Marek Mamcarczyk, Urszula Keczma, Grażyna Pytlak, Barbara Pomorska, Barbara Janusz, Irmina Jakoniuk, Iza Mączyńska, Jolanta, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Sylwester Kienik. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.